Czas na Q&A. Czy byłeś w szkole popularny, że kręcisz? Po części na pewno tak, ale myślę, że poniekąd moja osobowość też ma na to wpływ, że ty jesteś tym, nie? Ten międzynarodowy znak, że ktoś jest penspinner. Ty robisz tymi, nie? Musiałbym spojrzeć na to z perspektywy trzeciej osoby, a to tak trudno mi teraz to zrobić. Wyzywali cię od mażoretek w szkole i czy grozili psychologiem? Nikt mi niczym nie groził, a tym bardziej psychologiem, nie wiem dlaczego. To tylko penspinning i mażoretki nie, ale pamiętam, że raz podeszła do mnie jakaś dziewczyna i zapytała, czy jestem cheerleaderką, bo one też tak machają, ale to było dziwne, bo nie wiem, jak można pomylić penspinnera z cheerleaderką, ale widocznie jest to możliwe. Ile masz modów i jakim obecnie kręcisz? 15 mam i kręcę light minołą, czyli taką spersonalizowaną minołą nowym modem. I nie, to nie jest Mr. Z, nie wystają mu nawet tipy, jest grubszy, dłuższy, proszę nie mylić tego. Jaki mod na początek? Wszystko będzie spoko. Czy to będzie Waterfall, Metalcom, Sabbath, Tercyl, Stylish, Pirate, czy coś, co zmodujesz samemu z tego, co masz w domu. Naprawdę to nie ma takiego znaczenia na początku i nie widać żadnej różnicy, więc wszystko jedno. Co twoja rodzina sądzi o tym, że kręcisz? Wielkie wow, czy może co za idiota? Nie wiem, dlaczego mieliby sądzić tak to drugie, przecież to jest takie same hobby jak inne. Czy to jest skateboarding, czy to jest gra na jakimś instrumencie, czy nie wiem, żonglerka, penspinning, wszystko jedno. Także to tak zabrzmiało, jakby penspinning był czymś dla kogoś nieinteligentnego. Cieszą się, że coś robię fajnie, dumni byli, że tam się jakieś sukcesy mam małe, typu tam, że w telewizji byłem, albo że tam usłyszałem polski w gazecie, tutaj lokalnej. Co po fundamentalach? Fundamentale reverse, visited sonic, index around, middle around, reversy tych aroundów, back around, infinity, infinity extended, reverse infinity. Można też powerpassa się nauczyć, czemu nie? Albo FLTA jakieś, cokolwiek, no jest cała lista trików proponowana, kolejne nauki, podsumowałem link w opisie, chociaż już milion razy o to wszyscy pytali. Ale milion pierwszy odpowiada. Czy zrobisz kiedyś konkurs na Minołę i dlaczego ja go wygram? Na razie konkursy robi tylko Pens Factory, więc ja jakby nie mam tu takiej mocy sprawczej, żeby coś tam a może kiedyś coś się pojawi, nie wiem dlaczego nie wiem, zobaczymy. Jaki masz dzwonek na telefon? Jak długo spin penujesz? 20 maja 2010 roku zacząłem, więc jest to ponad 6 lat. Można to sprawdzić wszędzie. Kiedy i gdzie następny meeting? Nie wiem. Każdy może zorganizować meeting w swoim mieście, gdzie mieszka. Ja mieszkam w Poznaniu, więc organizuję sobie u siebie. Czasem pomagam w Warszawie coś zrobić, bo tam często jeżdżę, ale to jakby... Skąd mam wiedzieć, kiedy następny meeting? Tani mod, prócz Wiktorii to ma mod. Co znaczy tani mod w ogóle? To trzeba zdefiniować. Dla mnie w ogóle cały penspinning jako hobby jest bardzo tanie. Wydajesz 50 zł na jeden długopis, który wystarczy ci nawet na całą karierę typu 4-5 lat, więc to jest bardzo tanie hobby. A poza tym na Pens Factory masz przecież podane ceny, więc możesz zobaczyć, co jest najtańsze i sobie wybrać. Kiedy poranna bułka? Tego pytania nie mogło zabraknąć. Nie wiem, niedługo będzie power bułka, jak nagram, chociaż nie wiem, czy ma sens nagrywanie powerowych kmin, bo co to za kminy, kiedy po prostu łączysz spready z high-to-one czy czymkolwiek. Do jakiego triku zrobisz następny poradnik? Gdzieś miałem listę, ale zgubiłem chyba. Ale wiem, że FLTA miał być continuous i coś łatwego, Infinity chyba. Będzie let's play Minecraft? Nie. Minecraft czy CSGO? A jest dobry moment, żeby dostać biegunkę? Jak zacząłeś kręcić? Zacząłem kręcić od tego, że kumpel mi pokazał TA. Potem pokazał mi 2 razy i stwierdziłem, że muszę to jakoś nauczyć i 2 tygodnie kminiłem, jak to się w ogóle robi i dopiero później zaczęliśmy w internecie szukać filmików, o co chodzi i czy to jest, co to jest i że ten spinning, wow, cała jest otoczka i społeczność i wszystko i wtedy dopiero tam wsiąknąłem w tę całą akcję z tym, z kręceniem, no. Skąd się wzięła twoja inspiracja na kanał na YouTube? Nie ma żadnej inspiracji. Każdy kiedyś miał kanał na YouTube, kiedy wrzucał jakieś filmy z spinningiem, a to, że ja zacząłem troszkę bardziej iść w stronę siema, to żadna inspiracja, po prostu potrzeba. Masz jakieś inne hobby oprócz penspinningu? Jasne. Podam kostki Rubika, żongluję, zajmuję się też cardistry, trochę iluzją, kosza lubię sobie pograć, na gitarze trochę pograłem, także no, trochę tego jest. Dlaczego w Tarnowie widziałem typa, co był w filmiku, co mówi osoba, która widzi penspinnera? Ten blondyn z brodą. Bo Rurczak pochodzi z Tarnowa i tam mieszka często, więc można go tam spotkać. Niespodzianka, wow. Z jakiego tutorialu, od jakiego youtubera zacząłeś pierwszego fundamentala? Nie chcę mi się obrażać z wszystkich błędów językowych, ortograficznych i składniowych, ale odpowiem w końcu, że jak znajdę ten film, to dam od tej anotacji i zobaczcie, z czego się zaczynałem uczyć. Znasz Polish Sandwich 6.9? Nie wiem co to, ale brzmi jak jakiś nick do Minecrafta wymyślany na szybko. 3 ulubionych penspinnerów z Polski i 3 z zagranicy. No to z Polski pewnie byłby to Gipki, Rootboy, kiedyś Precel mnie dużo inspirował, a z zagranicy na pewno S777, Supawit, Left Finger. Czy RSVP mogę kręcić powery?
ale tak, żeby nikt nie widział, bo to jest wykroczenie. Nie wolno. Mandat dostaniesz. Jaki jest twój ulubiony mod oprócz Minory, Dr. CT? Czemu zawsze kręcisz to samo combo? Jeżeli naprawdę każde moje combo dla ciebie wygląda tak samo, to jesteś mugolem, który totalnie się jeszcze nie zna na pen spinningu i nie umie odróżnić Sonika Normal od Twisted Sonika i od Inverse Sonika. Bo jak to pokażesz swoim nie spinnerskim ziomkom, to nie zauważą tych niuansów, bo no nie da się tego dostrzec. Jak każde moje combo dla ciebie wygląda tak samo, to jesteś mugolem. Wiadomo, że czasem powtarzam jakieś elementy typu w stand-upie coś tam się zdarzy, ale to nie znaczy, że każde combo ma takie same, bo każde combo układam sobie zawsze, żeby miało coś innego, coś nowego. Tak samo na MP. Każde moje combo było inne ostatnio. Czy planujesz w tym roku wygrać MP? Tego się nie da zaplanować, ale na pewno będę startował, a jak startuję, no to po to, żeby zajść jak najdalej. Pokażesz swoją kolekcję penów. Już pokazałem, tutaj się wyświetliła karta, jaką miałem kiedyś kolekcję, teraz mam tylko taką biedną, więc tutaj nic się za dużo nie zmieniło. Jest kilka minął i tam jest więcej, zobaczcie sobie. Skąd dowiedziałeś się o pen spinningu? Jak już mówiłem 12 razy, kumpel pokazał mi trik w szkole, zaczęliśmy szukać w internecie i znaleźliśmy filmy, PPP i tak dalej. Ile czasu dziennie spędzasz z penem? Tak nieświadomie, że kręcę i robię coś innego, to pewnie jest godzina. Jak chcę poćwiczyć jakiś trik, to drugą godzinę. Jakiego triku uczyłeś się najdłużej? Cały czas się uczę, już z 1,5 roku próbuję ogarnąć pinky bagi 1,5 i mi nie wychodzą specjalnie. I jak wyglądał twój pierwszy mod kupiony i zrobiony własnoręcznie? Pierwszym kupionym był Stylish Pirate chyba. Robiony własnoręcznie, to nie wiem, czy to można było nazwać modem. Każę wam, to jest taki, wiecie, nikt tego jeszcze nie widział, to jest artefakt. Tak wyglądał i to nie wiem, czy można było nazwać modem. Powstał w pierwszy dzień, jak się nauczyłem TA. A krótko potem wymyśliłem, to była Batman moda, który był taki śmieszna historia w ogóle, a to na inny raz. Co cię wzięło na pen spinning? Długopisy. Blondynki czy szatynki lub inne. Wszystko jedno. Jakie jest twoje zdanie o Minu modzie? Minu mod, jak go fajnie zmodujesz, to jest ładny, ale on nie jest fajny do kręcenia 6 na 10. I to tyle. Pytań wystarczy na dziś. Zapraszam na moje grupy, Instagramy, nic, wszystkie linki macie w opisie. Jeżeli mieliście jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie je też pod tym filmem. Może jak się przyda, to kiedyś za jakiś czas znowu odpowiem. To nie będzie chyba jakaś taka stała seria, tylko co jakiś czas coś tego. Także to wszystko na dziś. Keep spinning.